Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj odwrotnie. Normalnie zawsze ja Wam daję dobre rady, ale dzisiaj ja przychodzę z prośbą do Was o dobrą radę. Może ktoś z Was będzie miał jakiś pomysł, albo będzie znać kogoś, kto może mieć jakiś pomysł i by mógł nam polecić po prostu kogoś, kto by mógł ten problem rozwiązać. Mianowicie, jak widzieliście, gdy byliśmy na Węgrzech, padło auto. I padło dość mocno to auto, bo po prostu nie chciało odpalić nic w ogóle. Jakiś jest chyba problem elektroniczny. Do końca nie wiadomo. Także skrócę Wam troszeczkę całą historię. Za chwilkę wstawię Wam jeszcze filmik tutaj, co kolega nagrywał. Jeszcze z niego, bo mi go podesłał. Bo ja teraz nie mam w ogóle dostępu do tego auta. Co tam się po prostu działo, to sobie za chwilkę zobaczycie. Ale powiem może najpierw, co już było mniej więcej zrobione. Bo przewinął się już przez kilku mechaników, dobrych mechaników, którzy naprawdę wiedzą co i jak, znają się tutaj na tym fachu i są ogólnie problemy. Przede wszystkim co? Skasowało cały immobilizer, te kody. Samo z siebie, przypominam, skasowało samo z siebie cały immobilizer, kody te zabezpieczające dostępu i tak dalej. To wykasowane było całkowicie samo. To się już na Węgrzech stało. Czemu się to stało? Nikt nie wie, czemu się to stało. Każdy mówi, że jest to jakaś anomalia. Także poszedł do jednego, do drugiego, do trzeciego i teraz stoi u takiego naprawdę już specjalisty, który tylko i wyłącznie się zajmuje Oplami. I na początku myśli, mówię, a dobra, kłódeczka, no to wgramy nowe kody i będzie wszystko fajnie i pięknie. Jednak wygrał te kody i to auto dalej nie pali. Sprawdzał już lewarek, zmiany biegów, bo to jest automat, czy tam przypadkiem coś nie jest. Sprawdzał kable, całą tą główną wiązkę przeszedł. Też są wszystkie ok. Wymienił moduł BCM, wymienił sterownik silnika, podmienił moduł komfortu już w tym samochodzie od innego auta, że sprawdzić, czy to też nie było. Z alternator sprawdził, rozrusznik jest zregenerowany też całkowicie, bo już było podejrzenie, że może rozrusznik. Ale nie, dalej nie. On się po prostu zbiera tak, jakby chciał zapalić, jak się mu wciska, bo to jest ten zakichany guzik start-stop. I tak wygląda, jakby się chciał zbierać, ale nagle gasną wszystkie zegary. Za chwilę znowu odżywają i nic się po prostu nie dzieje. W ogóle nawet nie zakręci ani razu i jak go próbujesz na ostro odpalić, czyli wiesz, złączysz na rozruszniku, te złącza albo przez złącze bezpiecznikowe też można na ostro palić, to on obróci dosłownie jeden raz silnik, tylko jeden raz go obróci i wybija Bendix i leci jak gdyby na pusto. Czyli jest po prostu to bzzz, takie, także prąd jest na rozruszniku, wszystko jest, ale coś go gdzieś trzyma, i nie chce puścić. I gość naprawdę, który ma pojęcie o tym, który auta i z powodzi potrafi zrobić te największe, najcięższe przypadki, z którymi sobie radził, ma problem z tym samochodem, nie potrafi go odratować, bo nie wiadomo co jest. Na ten moment komputer nie pokazuje żadnych błędów nigdzie. Wszystko jest ok niby, ale samochód nie chce dalej odpalić. Pytaliśmy już się nawet w ASO w Oplu, to tam troszeczkę tak usłyszałem taką odpowiedź, jak on sobie z tym nie poradzi, to my chyba sobie raczej też z tym nie poradzimy, także jednym słowem lepiej nawet go tutaj nie przywoź, bo chyba nic z tego nie będzie. Bo ten pan, gdzie on teraz jest, już był określonym mianem magika, także po prostu widać, że naprawdę zna się na rzeczy i jest problem. Nie wiem, może wy macie jakieś pomysły. Bardzo chętnie zaakceptujemy, przekażę dalej ewentualnie do tego serwisu, gdzie teraz stoi. Może sobie coś tam mu pomożecie, jak ktoś ma jakieś pojęcie, albo jak znacie kogoś, kto naprawdę jest dobry w takie klocki, to dajcie znać. Bo wypadałoby to, żeby to po prostu jakoś odratować, bo jak teraz jedyne co, to rzeczywiście pójdzie na części. To jest jedyna opcja, która na ten moment jest, bo nie ma sensu go po prostu dalej trzymać, jeżeli on nie będzie palić. Ale hej, grunt to mieć dobre podejście do życia i się cieszyć z tego wszystkiego i po prostu się śmiać. Wczoraj też rozmawiałem z kolegą, takim dobrym, i wtedy się pyta, co z tym autem? Ja mówię, zepsuło się. Ja mówię, kurczę, takie dobre auto, to się zepsuło. Ja mówię, dobre było, dopóki się nie zepsuło. I by się śmiali. Mówi, wiesz co, ale grunt to dobrze mieć zawsze dobry humor, obojętnie co by się nie działo. Mówi, inny to już by pewnie załamany leżał, krzyczał, kwiczał.
Płakał, mówi, ja ostatnio też mówię, a wjeżdżał gdzieś tam wąską uliczkę. No i zdarłem cały bok auta. Wyszedłem, zacząłem się śmiać i mówi, myślałem, że się zmieszczę. Gdzie inny już pewnie by tam też wybuchnął złością z tego wszystkiego, ale on się tylko i wyłącznie ucieszył z tego. No. Po prostu no, brać to życie z humorem, nie? Nie ma co po prostu siedzieć i płakać, jak to się mówi, nad rozlanym mlekiem. Tylko po prostu no, brać to tak, jak to przychodzi i na tym życiu. Mamy to jedno życie, tutaj teraz, w tym obecnym ciele, w tym miejscu. No i korzystajmy z tego no, po prostu, no, nie ma się co zamartwiać. No, jest jak jest, rzecz nabyta, jak to się mówi, rzecz martwa. On już i tak najpierw oberwał gradem, bo go grad wtedy porządnie mu już zrobił kukuk, a teraz jeszcze coś go całkowicie dobiło. Także no trudno, no ja mówię, że trudno, no było i się zbyło, nie, jak to było i to się zbyło, no ale posłużyłby jeszcze troszeczkę, bo on nie ma dużo przejechane i przede wszystkim jest oszczędny, on jest diabelsko oszczędny, że tak to nawet powiem, bo chyba najoszczędniejsze auto, jakie kiedykolwiek mieliśmy, oprócz jeszcze tego Orlando, co kiedyś mieliśmy, Chevroleta, on też potrafił być mega oszczędny. Także tutaj no, na dłuższe trasy to auto zawsze dobrze służyło i ona nie ma dużo przejechane, ma tylko 130 000 kilometrów przejechane. I świeżo wymieniony rozrząd, jeszcze nawet krótko przed tą awarią jeszcze był rozrząd wymieniany. I czujnik NOx był wymieniany, bo też się zepsuł i ten NOx, no to wiecie, to jest ta ekologia, nie? Bo tam jest AdBlue w środku. Wiecie ile taki NOx mnie kosztował? 1600 zł. A są 3 takie NOxy w środku, a tylko jeden się zepsuł na razie. To jest cena ekologii, nie? Za to śmieszne AdBlue, które tam w środku jest. Także no. I to wszystko jest porobione, wszystko jest wymienione. Jeszcze chłodnica była wymieniana, klimatyzacji, bo też była dziurawa, gdzieś to tam wszystko uciekało. Także no, troszeczkę był mocno podreperowany, olej też świeżo wymieniony i ujechał dosłownie po tych reparacjach, po tych wymianach ujechał 800 km i tyle. I się poddał. No i do tej pory stoi na tym serwisie i no nie mamy planu po prostu co dalej z nim robić. Za chwilę kończy się OC, przegląd, dlatego no zastanawiamy się, czy się to uda jeszcze odratować, a jak nie, no to pójdzie po prostu na części, bo nie będę następnego roku całego opłacał, skoro po prostu może być tak, że już się go po prostu nie da odratować. No będziemy kilkadziesiąt tysięcy złotych w plecy, nie ma się tutaj co ukrywać tego, no bo to taka jest prawda na tym, że kilkadziesiąt złotych tysięcy w plecy będziemy na tym samochodzie, tak czy siak. Bo już sam grat już go zbił z ceny o 15 tysięcy gdzieś, który dostał, no teraz jeszcze to doszło, także on będzie warty, nie wiem, może jeszcze z 20 tysięcy, jak się go teraz odsprzeda. I już pomijając teraz te wszystkie straty, które na tym są, to ile to jeszcze kosztów już nam tutaj generuje. Patrzcie, już laweta była aż z Węgier, gdzie go trzeba było przyciągnąć tutaj. Później stamtąd poszedł do jednego serwisu, później stamtąd znowu trzeba było go przewieźć do tego specjalisty z tych samochodów, który tam jeszcze teraz jest, bo tamci na szczęście dojechali, którzy tam to sprawdzali. I tak cały czas lawetą trzeba go po prostu wozić tam i z powrotem. To wszystko też generuje cały czas koszty. Teraz no, temu panu, który tam przy tym dziobie też trzeba będzie zapłacić za ten cały czas poświęcony, pomimo że go nawet nie zrobi, czy za te części, które już po prostu tam do tego też pozamawiał, te BCM-y i sterownik silnika, zaprogramowanie tego, no to też trzeba będzie wszystko jeszcze zapłacić. Także no, zostanę znowu z górą długów, na to wygląda wszystko, bo nawet do końca jeszcze mam popożyczane tu i tam jeszcze, żeby w ogóle ten samochód spłacić, bo jak żeśmy się zdecydowali na niego, że go weźmiemy, to miał 90 tysięcy przejechane wtedy. Także no, przejechaliśmy nim 40 tysięcy kilometrów tym samochodem, no służył mi też i do pracy, którą dodatkowo wykonuję, ze względu tego, że jest po prostu tani, bo my jeszcze mamy tutaj to BMW, ale no, tam jest paliwożerne straszliwie. Tam to sobie lubi łyknąć te 10 litrów benzynki, to jest takie minimum na 100 km, co on sobie zje. Także ma spust to auto, no i się też tak za bardzo nie nadaje, szczególnie do zimy, bo to jest tylny napęd, nie lubię jeździć tylnym napędem w zimie, bo wiecie jak to po prostu rzuca, a tu przód napęd to było po prostu fajne, no i przede wszystkim oszczędne i duże, jak coś my tutaj bardzo często musieliśmy przewozić
jakieś długie rzeczy i tego typu, czy spać nawet w tym samochodzie, jak gdzieś jeździliśmy, no to zawsze bez problemu, on był pojemny i nie było tutaj większych problemów. A tu przy tych małych, no to mamy teraz mega problemy. Cokolwiek nawet przywieźć do domu, jest problem, żeby to do tego zmieścić, do środka, bo się nie mieści wszystko. Także, takie to buty, moi drodzy. Także no, wstawiam wam tutaj filmik. Zobaczcie, jak to wygląda, co się dzieje. Jak ktoś ma pomysł, to będziemy wdzięczni za to. No jak nie, no to nie. Co będzie, to będzie, jak to się mówi. Także życzę wam miłego dzionka. Aha, jeszcze jakby ktoś się zastanawiał, to jest Opel Insignia B 2.0 diesel. Bo jakby ktoś nie wiedział, co to jest, i to jest przydatna informacja też, także no, to by było na tyle na dziś. Trzymajcie się, hej! No to tak, kluczyk jest na park, naciskam hamulec. Tyle. Drugi raz. Wszystkie wskazówki są i tyle. Hamulec. Naciskam. I tyle. Myślę, że czujnik tam... Ale jak naciskam, to gaśnie tutaj.